10 najpotężniejszych broni zamówionych przez Polskę. Miejsce 10. K9 Thunder. K9 Thunder to południowo-koreańska haubica samobieżna kalibru 155 mm, uznawana za jeden z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych systemów artyleryjskich na świecie, zdolna do prowadzenia precyzyjnego ognia na bardzo dużych odległościach. Producentem K9 Thunder jest południowo-koreański koncern Hanwha Aerospace, który produkuje haubice seryjnie od 1999 roku i dostarcza je do wielu państw na całym świecie. Haubica jest uzbrojona w armatę 155 mm L-52, która może razić cele na dystansie do 40 km standardową amunicją oraz ponad 50 km z wykorzystaniem nowoczesnej amunicji dalekiego zasięgu. W Wojsku Polskim K9 Thunder uzupełni haubicę AHS Krab, zwiększając możliwości artylerii dalekiego zasięgu oraz wzmacniając potencjał odstraszania na wschodniej flance NATO. Polska zamówiła 364 haubice K9A1 i K9PL Thunder za około 5 miliardów dolarów amerykańskich, około 20 miliardów złotych. Pierwszą umowę na 212 haubic K9A1 na kwotę 2,4 miliarda dolarów podpisano w 2022 roku. Natomiast drugą, na 152 haubice K9A1 i K9PL za 2,6 miliarda dolarów zawarto w 2023 roku. Dostawy realizowane są od 2022 roku i potrwają do 2027 roku. Do połowy 2026 roku Wojsko Polskie odebrało wszystkie 212 haubic K9A1, natomiast pierwsze egzemplarze polskiej wersji K9PL mają zostać dostarczone w drugiej połowie dekady. Miejsce 9. K239 Chunmo. K239 Chunmo to nowoczesny południowo-koreański wieloprowadnicowy system rakietowy przeznaczony do precyzyjnego rażenia celów na bardzo dużych odległościach. Producentem K239 Chunmo jest południowo-koreański koncern Hanwha Aerospace, który rozpoczął produkcję seryjną systemu w 2014 roku. Wyrzutnia może przenosić m.in. rakiety 239 mm o zasięgu do 80 km, rakiety 290 mm o zasięgu do 160 km oraz pociski KTSSM kalibru 600 mm o zasięgu do 290 km. W Polsce system nosi nazwę Homar K. Polska wersja zostanie zintegrowana z krajowym systemem kierowania ogniem Topaz oraz będzie wykorzystywać polskie podwozia Jelcz, a część produkcji i serwisowania zostanie przeniesiona do Polski. Polska podpisała umowę ramową na 290 wyrzutni w październiku 2022 roku, a pierwsza umowa wykonawcza obejmuje 218 wyrzutni Homar K wraz z amunicją, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Wartość tego kontraktu wynosi około 3,55 miliarda dolarów, około 16 miliardów złotych według kursu z 2022 roku. Drugą umowę wykonawczą podpisano w 2024 roku i obejmuje ona dostawę 72 dodatkowych wyrzutni o wartości 1,6 miliarda dolarów, 6,4 miliarda złotych. Dostawy rozpoczęły się w 2023 roku i są realizowane etapami do 2027 roku. Do połowy 2026 roku Wojsko Polskie odebrało ponad 70 wyrzutni Homar K. Miejsce 8. M142 HIMARS.
M142 HIMARS High Mobility Artillery Rocket System to jedna z najnowocześniejszych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na świecie, przeznaczona do precyzyjnego rażenia celów na bardzo dużych odległościach. Produkowany jest przez koncern Lockheed Martin od 2003 roku. Wyrzutnia może wykorzystywać kierowane pociski GMLRS o zasięgu do około 90 km, rakiety GMLRS-ER przekraczające 150 km, a także pociski balistyczne ATACMS o zasięgu do 300 km oraz przyszłe PRSM, których zasięg przekroczy 500 km. W polskiej wersji Homar A wyrzutnie zostaną zintegrowane z krajowym systemem kierowania ogniem Topaz oraz będą montowane na polskich podwoziach Jelcz, co zwiększy udział krajowego przemysłu w programie. HIMARS stanie się jednym z najważniejszych elementów artylerii rakietowej Wojska Polskiego, zapewniając możliwość niszczenia stanowisk dowodzenia, systemów przeciwlotniczych, magazynów amunicji i innych celów daleko za linią frontu. Polska zamówiła łącznie 506 wyrzutni M142 HIMARS, 20 egzemplarzy w kontrakcie z 2019 roku o wartości około 414 milionów dolarów amerykańskich oraz kolejne 486 wyrzutni w ramach programu Homar A według podpisanej umowy ramowej we wrześniu 2023 roku, której wartość szacowana jest na około 10 miliardów dolarów, około 40 miliardów złotych. Do połowy 2026 roku Wojsko Polskie odebrało wszystkie 20 wyrzutni z pierwszego kontraktu, natomiast dostawy kolejnych 486 wyrzutni Homar A mają rozpocząć się od 2026 roku i będą realizowane etapami w następnych latach. Miejsce 7. A-26 Blekinge. A-26 Blekinge to nowoczesny szwedzki okręt podwodny generacji AIP Air Independent Propulsion, opracowany przez koncern Saab Kockums jako następca starszych jednostek typu Gotland i Södermanland. Jest projektowany przede wszystkim do działań na płytkich akwenach, takich jak Morze Bałtyckie. Pierwsze jednostki dla szwedzkiej marynarki są obecnie w budowie od 2015 roku. Polska wybrała ten typ jako przyszły okręt podwodny programu Orca. Okręt ma około 66 metrów długości, wyporność około 1900 ton na powierzchni i ponad 2100 ton w zanurzeniu. Okręt wyposażono w zaawansowane systemy sonarowe, środki rozpoznania oraz specjalną komorę Multi-Mission Portal, która umożliwia wykorzystywanie bezzałogowych pojazdów podwodnych oraz prowadzenie działań sił specjalnych. Uzbrojenie A-26 obejmuje wyrzutnie torpedowe 533 mm i 400 mm z możliwością użycia ciężkich torped, lekkich torped oraz min morskich. Konstrukcja pozwala na instalację systemów pionowego startu VLS lub wystrzeliwanie pocisków, np. typu NSM, z wyrzutni torpedowych do rażenia celów lądowych i morskich na dużych dystansach. Polska zamówiła 3 okręty podwodne A-26 Blekinge w ramach programu Orca za około 4,8 miliarda dolarów amerykańskich, około 20 miliardów złotych. Umowę podpisano 29 czerwca 2026 roku, a dostawy będą realizowane od 2031 do 2038 roku. Miejsce 6. Fregaty Miecznik. Fregaty Miecznik to nowoczesne fregaty wielozadaniowe, budowane dla marynarki wojennej RP w ramach programu Miecznik, bazujące na brytyjskim projekcie Arrowhead 140 firmy Babcock, które są budowane od 2021 roku. Producentem fregat jest polskie konsorcjum PGZ Miecznik, a budowa odbywa się w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni przy współpracy zagranicznych partnerów technologicznych.
fregaty Miecznik będą jednymi z największych okrętów w historii marynarki wojennej RP. Mają mieć około 138 metrów długości i wyporność do około 7000 ton. Okręty będą przeznaczone do obrony powietrznej, zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych, ochrony szlaków morskich oraz działań w ramach NATO. Uzbrojenie obejmie m.in. wyrzutnie pionowego startu MK-41 VLS dla pocisków przeciwlotniczych KAM, CAM-ER, rakiety przeciwokrętowe torpedy, armatę Otto Melara, Super Rapid Strales kalibru 76 mm oraz systemy walki elektronicznej. Polska zamówiła 3 fregaty Miecznik, przyszłe ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan. Umowę podpisano 27 lipca 2021 roku. Wartość programu po podpisanych aneksach wynosi około 3,9 miliarda dolarów, czyli 14,8 miliarda złotych brutto. Budowa pierwszej fregaty rozpoczęła się w 2024 roku. Wodowanie ORP Wicher planowane jest na 2026 rok. Wejście do służby pierwszej jednostki na 2029 rok, a zakończenie całego programu 3 okrętów przewidziano około 2032 roku. Miejsce 5. MIM-104 Patriot. MIM-104 Patriot to jeden z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na świecie, przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących oraz rakiet balistycznych. Producentem systemu Patriot jest amerykański koncern RTX, dawniej Raytheon Technologies. Natomiast system IBCS dostarcza firma Northrop Grumman. Patriot jest produkowany seryjnie od 1981 roku. System składa się z wielofunkcyjnego radaru, stanowiska kierowania ogniem, wyrzutni rakiet oraz pocisków przechwytujących PAC-3 MSE i GEMT, które mogą niszczyć cele znajdujące się nawet ponad 100 km od wyrzutni. W zależności od rodzaju zagrożenia, Polska realizuje program Wisła, w ramach którego Patriot będzie współpracował z systemem NAREW, myśliwcami F-35A oraz innymi środkami obrony powietrznej, tworząc wielowarstwową tarczę chroniącą polską przestrzeń powietrzną. Polska zamówiła łącznie 8 baterii MIM-104 Patriot w 2 fazach programu Wisła. Pierwszą umowę podpisano 28 marca 2018 roku, a kolejną w 2023 roku. Łączna wartość obu etapów szacowana jest na 15 miliardów dolarów, około 60 miliardów złotych, co czyni go jednym z najdroższych programów modernizacji Wojska Polskiego. Dostawy realizowane są od 2022 roku i potrwają do końca dekady. Do połowy 2026 roku Wojsko Polskie odebrało 2 baterie, 16 wyrzutni z pierwszej fazy programu wraz z systemem IBCS, natomiast pozostałe baterie są w trakcie produkcji i dostaw. Ponadto koszt wszystkich warstw polskiego systemu obrony powietrznej, program Wisła, Narew i Pilica, wyniesie co najmniej 120 miliardów złotych. Miejsce 4. AH-64 Apache Guardian. AH-64 Apache Guardian to najnowocześniejszy amerykański śmigłowiec szturmowy, uznawany za jeden z najpotężniejszych wiropłatów bojowych na świecie, przeznaczony do zwalczania czołgów, pojazdów opancerzonych oraz celów powietrznych. Produkowany jest przez amerykański koncern Boeing Defense, Space i Security od 2011 roku. Maszyna jest uzbrojona w automatyczne działko M230 Chain Gun kalibru 30 mm oraz może przenosić przeciwpancerne pociski AGM-114 Hellfire, rakiety Hydra 70, pociski Spike NLOS i rakiety powietrze-powietrze AIM-92 Stinger. Apache Guardian będzie współdziałał z polskimi czołgami M1A2 Abrams i K2 Black Panther, zapewniając wojskom lądowym bardzo silne wsparcie ogniowe oraz zdolność niszczenia celów
celów na dużych odległościach. Polska zamówiła 96 śmigłowców AH-64E za około 10 miliardów dolarów, około 40 miliardów złotych, a umowę podpisano 13 sierpnia 2024 roku. Polska stanie się drugim po Stanach Zjednoczonych największym użytkownikiem śmigłowców AH-64E Apache Guardian, a w kraju powstanie centrum ich obsługi i serwisowania. Dostawy nowych śmigłowców planowane są w latach od 2028 do 2032. Obecnie nie dostarczono jeszcze żadnego z 96 zamówionych AH-64E, natomiast od 2025 roku Wojsko Polskie wykorzystuje 8 leasingowanych śmigłowców AH-64D do szkolenia pilotów i personelu technicznego. Miejsce trzecie K2 Black Panther. K2 Black Panther to jeden z najnowocześniejszych czołgów podstawowych na świecie, opracowany w Korei Południowej z myślą o prowadzeniu walki w każdych warunkach pogodowych i terenowych. Produkowany jest przez południowo-koreański koncern Hyundai Rotem od 2014 roku. Czołg uzbrojony jest w gładkolufową armatę kalibru 120 mm L55 z automatem ładowania, dzięki czemu może oddawać do 10 strzałów na minutę, a dodatkowe uzbrojenie stanowią karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm i 12,7 mm. W przyszłości większość czołgów dla Wojska Polskiego będzie produkowana w kraju jako K2PL, czyli specjalnie opracowana wersja dostosowana do polskich wymagań z dodatkowym opancerzeniem i kolejnymi ulepszeniami. Całościowa umowa ramowa z Agencją Uzbrojenia przewiduje docelowo pozyskanie aż 1180 czołgów. K2 Black Panther i K2PL. Pierwszy kontrakt z 2022 roku obejmował 180 czołgów K2 o wartości 3,37 miliarda dolarów. Natomiast drugi kontrakt podpisany w 2025 roku obejmuje kolejne 180 czołgów K2GF i K2PL o wartości około 6,7 miliarda dolarów, co daje łączną wartość około 10 miliardów dolarów amerykańskich, około 40 miliardów złotych. Do zakupu pozostanie 820 czołgów w wersji K2PL, w tym 500 z polskich zakładów, które produkowane będą w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy S.A. w Gliwicach. Dostawy realizowane są od 2022 roku i potrwają do połowy lat 30. XXI wieku. Do połowy 2026 roku Wojsko Polskie odebrało 180 czołgów K2, a kolejne egzemplarze będą dostarczane sukcesywnie. Miejsce drugie M1A2 Abrams SEP V3. M1A2 Abrams SEP V3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego, uznawana za jeden z najlepiej opancerzonych i najskuteczniejszych czołgów na świecie. Produkowany jest przez amerykańską firmę General Dynamics Land Systems (GDLS) od 2017 roku. Czołg wyposażono w armatę gładkolufową M256 kalibru 120 mm, nowoczesny system kierowania ogniem, zaawansowane celowniki termowizyjne oraz bardzo wysoki poziom ochrony balistycznej. Polska będzie wykorzystywać te czołgi przede wszystkim w 18. Dywizji Zmechanizowanej, znacząco zwiększając potencjał wojsk pancernych na wschodniej flance NATO. Kontrakt obejmuje również wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Herkules, mosty szturmowe M1074 JAP, pakiet szkoleniowy logistyczny oraz zapas nowoczesnej amunicji. Polska zamówiła 250
50 czołgów M1A2 Abrams SEP-V 3 za 4,75 miliarda dolarów, 21 miliardów złotych, a umowę podpisano w kwietniu 2022 roku. Dostawy realizowane są w latach od 2025 do 2026. Według stanu na połowę 2026 roku do Polski dostarczono 180 z 250 zamówionych czołgów, a zakończenie dostaw planowane jest jeszcze w 2026 roku. Niezależnie od zakupu najnowszych M1A2 SEP-V3, Polska zamówiła również 116 czołgów M1A1 FEP za 1,4 miliarda dolarów amerykańskich. Umowę podpisano 4 stycznia 2023 roku, a dostawy zrealizowano w latach od 2023 do 2024, dzięki czemu wszystkie wozy znajdują się już na wyposażeniu Wojska Polskiego. Miejsce pierwsze F-35, a Lightning II. F-35, a Lightning II to najnowocześniejszy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii stealth, która znacznie utrudnia jego wykrycie przez radary. Produkowany jest przez Lockheed Martin od 2006 roku. Samolot wyróżnia się zaawansowanymi sensorami i systemem fuzji danych, dzięki czemu pilot otrzymuje pełny obraz sytuacji na polu walki w czasie rzeczywistym. Maszyna może prowadzić walkę powietrzną, atakować cele naziemne i morskie oraz wykonywać misje rozpoznawcze, pozostając jednocześnie trudnym do wykrycia przeciwnikiem. F-35A osiąga prędkość maksymalną około 1,6 Macha, około 1975 km na godzinę i dysponuje promieniem działania przekraczającym 1000 km bez tankowania w powietrzu. Polska zamówiła wersję Block 4 z pakietem Technology Refresh 3, która zapewnia większe możliwości bojowe i pozwoli na integrację z przyszłym uzbrojeniem. Myśliwce te będą współpracować z systemami Patriot oraz innymi środkami walki, stając się jednym z najważniejszych elementów obrony powietrznej kraju. Polska zamówiła 32 samoloty F-35A Lightning II w 2020 roku za około 4,6 miliarda dolarów, 18 miliardów złotych, a kontrakt obejmuje również szkolenie pilotów i personelu, symulatory oraz wsparcie logistyczne. Dostawy rozpoczęły się w 2024 roku od maszyn szkoleniowych w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze 3 samoloty dotarły do Polski w maju 2026 roku. Pełna realizacja dostaw planowana jest do 2029 roku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.